Polecam coaching, bo pomaga odnaleźć wolność, którą mamy w sobie. Polecam coaching, bo to działa. Bo jest znakomitym momentem do zatrzymania się i refleksji nad własnym działaniem. Coaching pozwala na spojrzenie z różnych perspektyw i znalezienie takiego przybliżenia, które daje najprostsze rozwiązania. Bo moim zdaniem możesz w relatywnie przyjemny dla ciebie sposób, w większości, dowiedzieć się o sobie, poznać siebie lepiej i poznać siebie lepiej i fajniej dla siebie działać. Warunkiem niezbędnym do tego, żeby coaching odniósł sukces, jest to, żeby klient chciał nad sobą pracować. Polecając coaching, zwracam uwagę na to, że jeżeli jest taka wola, to jest pora na coaching. Przypominam sobie taką historię, kiedy pracowałam z klientem nad jego strategią organizacji w firmie. Używaliśmy do tego rozmaitych elementów z klocków Lego. Rozmaite figurki i klocki symbolizowały poszczególne osoby będące w poszczególnych rolach. Wybrał taki czerwony klocek, symbolizował jego. I osoby, z którymi pracował, były wcześniej jego dobrymi kolegami. I tak zastanawiając się nad tym, jak ta sytuacja ma wyglądać, w pewnym momencie klient mówi: nie, to nie mogę być ja, patrząc na ten czerwony klocek. Sięgnął po niebieski klocek, to będę ja. I to był bardzo ciekawy moment w coachingu, bo wtedy zazwyczaj coach pyta, jakie to ma dla ciebie znaczenie. No, ja nie mogę być takim przyjacielem ciepłym dla nich teraz, kiedy ja jestem w zupełnie innej roli. Ja muszę być w swojej roli. Ludzie myślą sobie, coaching, jakieś pranie mózgu. Ludziom się wydaje, że coach to jest taka osoba, która coś z nimi zrobi. Niewiele jest jeszcze stosunkowo osób, które wiedzą, co to jest. A skoro czegoś nie wiemy, to naturalną ludzką reakcją jest obawa, rezerwa, dystans. Coach nie pracuje nad klientem. Coach nie przepisuje mu chemii. Ani nie wprowadza go w żadne stany. Coaching jest raczej doprowadzeniem do decyzji, więc nie jest doradztwem. Na pewno nie jest terapią też. Zajmujemy się tu i teraz, przyszłością. Na pewno nie jest naprawianiem ludzi, którzy się zepsuli. Nie jest załatwianiem za innych ludzi problemów, mówienie im, jak mają postępować. Nie jest uczeniem ich, jak lepiej żyć albo lepiej działać. Tym na pewno nie jest. Miałam kiedyś klientkę, która rozstała się ze swoim mężem. Pracowałyśmy bardzo silnie na zrozumieniu wszystkich uczestników tej całej sytuacji, czyli dzieci, które się tam znalazły. Pracowałyśmy też na tej perspektywie męża, który gdzieś tam odszedł. Pracowałyśmy nawet na perspektywie kobiety, do której tenże mąż odszedł. I to było największe wyzwanie, gdzie był duży opór, żeby tego spróbować i równocześnie to było wartościowe. Ona zyskała pełniejszy obraz tej całej sytuacji, przestała postrzegać tylko siebie jako ofiarę. Coach jest po to, żeby klient uwierzył w siebie. Uwierzył, że to, co ma, rzeczywiście jest wystarczające, żeby zrealizować marzenia. Żeby osoba, z którą pracuje, realizowała to, co ona chce i miała swój wkład. Każdy z nas może mieć wkład we wszystko, co robi. Tylko trzeba mieć tą odwagę, żeby ten swój wkład dać. Wspieranie ludzi bez mówienia, co mają robić i bez robienia tego za nich. Taka praca, że kiedyś, gdy coś nie było możliwe, teraz staje się możliwe. Szefowi zależało na tym, żeby utrzymać zespół, który stworzył i z którego jest zadowolony. Pierwsze sesje polegały na tym, żeby zbudować pewne wspólne
wartości, wszystko to, co ich łączy. Stworzyliśmy zestaw takich wartości, którymi chcą się kierować. Pracowaliśmy nad tymi wartościami, ich tam było około 10 i na końcu tej pracy, to było może po 2 godzinach dyskusji, pojawiła się wartość, którą ostatecznie ocenili jako najważniejsza dla nich i którą chcą się kierować w pierwszej kolejności i nazwali ją po prostu sens. Istotą coachingu jest zadawanie pytań. Pan Sławek chce być coachowany. Jestem tutaj. Jest to. Chyba umówiliśmy się, nie wiem oczywiście, czy wolno mi to proponować, ale proponuję, żeby to był taki korporacyjny człowiek, który przyszedł na ten business coaching. Organizacja uważa, że to jest godne rozwoju. Ja przyznam szczerze, że jak sobie o tym myślę, to widzę takie możliwości. Aha. Nie wiem tylko, czy one są potrzebne organizacji. Co miałyby przynieść? Przepraszam, no jestem inżynierem, więc na wszystko patrzę z punktu widzenia realizacji pewnych celów, wytrzymałości materiału i wyniku. Tak. A czy możemy uznać, że twoim celem jest podniesienie twojej komunikacji na tak zwany, na to, co nazywasz wyższy poziom? Zakładam, że ty wiesz, o czym mówisz. Żeby była ona bardziej efektywniejsza. Powiedziałeś coś o kontaktach międzyludzkich. Domyślam się, że również coś się za tym kryje. Jak mówisz, że ja wiem, co za tym stoi, to nie wiem. Aha. Coś musi się za tym kryć, ponieważ tak naprawdę ja się bez przerwy kontaktuję z ludźmi. Przecież ja nie pracuję ze stalą ani z wkrętarkami, tylko z ludźmi, więc jakby kontaktuję się z nimi bez przerwy. Natomiast rzeczywiście ten kontakt pewnie może być inny, jakiś... Inny, czyli jaki? Coach potrafi pytać. Potrafi zadawać takie pytania, dzięki którym jego klient uzyskuje wgląd w siebie samego. My rozwiązujemy wspólnie konflikty, właściwie zespół rozwiązuje, ja tylko towarzyszę zespołowi. Budowana jest odpowiedzialność i w pewnym momencie pojawia się zgrzyt, bo lider, czy właściwie lider, dyrektor wycofuje się z dyskusji, usuwa się w cień, ewidentnie daje sygnał, że to nie jest jego miejsce. I mamy sesję indywidualną i co się okazuje? Dyrektor mówi tak, to jest bardzo ważne dla mnie, żeby być tutaj. Mam wspaniały zespół, natomiast wewnątrz, głęboko nie czuję się dyrektorem, czuję się handlowcem. Sprzed wielu, wielu lat jeszcze. Z reguły przyglądamy się najpierw temu, jaka jest sytuacja i co tak naprawdę klient chce osiągnąć. Kto gdzie siedzi? Pani tu. Pani tutaj. Czyli jak już będziesz wiedział, jakimi kryteriami się kierować, a to co ci to da? Po pierwsze pomoże mi wybrać. Myślę, że da mi też jakieś takie przekonanie, że wybieram ja. Że ty wybierasz. Czyli takie poczucie, że decydujesz o swoim życiu, o swoich wyborach. Tak. Czyli będziesz miał takie poczucie, że ty wybrałeś to, co jest najlepsze dla ciebie i twoich bliskich. Tak? Tak. Może bardziej nawet chodzi, że wybrałem to, co mi się dziś... Znaczy, że mam takie poczucie, że przeanalizowałem to i rzeczywiście wybrałem... To jest najlepsza decyzja, jaką byłem w stanie podjąć w tym momencie. A kto byś mi mógł powiedzieć, co to jest dla ciebie najlepsza decyzja? Co to jest najlepsza decyzja? Pierwsza rzecz to warto, żeby się sobie uświadomić, co naprawdę w życiu jest dla mnie ważne. Bo to już będzie wyjściem do podejmowania decyzji, do robienia wyborów i ukierunkowania swojej drogi.
miałam na przykład taką osobę, która chciała zerwać bardzo długotrwający związek. W pewnym momencie coaching poruszył również jej kwestie zawodowe. Ta pani, oprócz tego, że była piękną, młodą kobietą, to była jeszcze kobietą interesu, która prowadziła jakąś tam działalność i okazało się, że równocześnie z tym wyjściem z tego bardzo toksycznego związku zapragnęła zmienić profil swojej działalności. Coaching dla mnie polega na tym, żeby połączyć mniejsze cele, mniejsze cząstki w duży obraz i budować pewnego rodzaju spójność i harmonię. Wiesz co, mi się zdarza, że mam w ciągu dnia jakieś rzeczy do zrobienia, takie zawodowe, ale one są bardziej w środku dnia, a nie na samym początku. I jak one są w środku dnia, mamy, nie wiem, z godzinę czasu przed, no to pewnie realnie ze 40 minut mogłabym, wiesz, poświęcić na taką, wiesz, jakby higienę własną. Higienę własną. A higiena czyli własna by znaczyła... Zamanagujesz tym czasem, który masz, tak? Tak. A higiena własna by co? No by oznaczała właśnie danie sobie czegoś takiego, wiesz, energetyzującą. Tak sobie myślę, że może warto się oprzeć na tej pozytywnej energii, tak? Tylko pytanie, wiesz, jak o niej pamiętać na co dzień? No, można zrobić paradoksalną, znaczy taką, wiesz, pojechać wręcz paradoksem, czyli ile razy mam takie poczucie, że, wiesz, mam słabszą energię, no to się przestawi, znaczy to sposobem na przestawienie jest puszczenie sobie, czy przeczytanie jakiegoś kawałka. Coach jest tym, który pyta. Klient jest tym, który wie. I to klient wybiera to, co jest dla niego najlepsze, bo to on najlepiej zna swoje życie, swoją pracę, swój świat. Dochodzi do czegoś i coś osiąga sam. I efekt coachingu jest: znalazłem. To jest to. Kurczę, przecież zawsze o tym wiedziałem właściwie. Coaching polega na tym, że klient znajduje odpowiedzi. Znajduje odpowiedzi, które mają ogromne znaczenie dla jego życia, dla jego przyszłości, dla oceny tego, co robi i dla szczęścia, które mu przyniesie ciąg dalszy tego, co robi. Coacha rolą jest zadanie tych pytań, które spowodują te odpowiedzi. Okej, mamy plan, mamy podróże, wiemy się z kim się skontaktować, jak to zaaranżować. Czy jest coś, co cię niepokoi w tej całej sytuacji? No wiesz, mam starszych rodziców, mam siostrę. No i chciałbym też mieć pewność, że tutaj w tych obszarach rodzinnych to wszystko będzie okej. To znaczy poszukać sposobów na to, żebym mógł być z rodzicami moimi też, kiedy będą mnie potrzebowali najnormalniej. Takie robi wrażenie, że jak tak sobie wyobrazisz, że będziesz potrzebny, to jest takie z takim trochę takim smutkiem, odpowiedzialnością. Znaczy to jest z takim, wiesz co, raczej zastanowieniem chyba nad tym, żeby pamiętać, tak, że o tym, że chcę mieć kontakt z rodzicami i że są dla mnie ważni. Tak, są dla mnie ważni. Są ważni. Żebym pamiętał o tym kreowaniu, realizacji swojej wizji, pamiętał też o bliskich. Zwracają się niektórzy przymusowo i bardzo szybko wychwytuję to, bo podstawą coachingu i w to głęboko wierzę jest pełna dobrowolność. Jeśli nie chcesz nic zmienić, ta sytuacja, w której jesteś, ci odpowiada, to nie ma sensu pracy z coachem. Utarło się w pewnych kręgach mówić, że coacha potrzebuje ten, kto ma jakiś problem. Jakby coaching jest tutaj czymś alarmującym. Dostaję coacha, albo ktoś mi proponuje coaching, to sygnał, że ze mną jest coś nie tak, a to jest zupełnie odwrotnie. Coachowie pracują z ludźmi, którzy są kompletni, mądrzy, dobrzy. To są bardzo różni ludzie. Mówiąc ogólnie, to są ludzie, którzy mają dość sytuacji, w której są
i chcą ją zmienić. Tylko nie bardzo wiedzą jak. Mieliśmy głównie klientelę pochodzącą z dużych firm, z dużych organizacji międzynarodowych, gdzie coaching jako technika zaczął być wprowadzany w latach 90. W ciągu ostatnich kilku lat ta technika i ta metoda pracy i ta profesja, bo to powoli staje się już również profesją, przeniosła się na taki grunt pozaorganizacyjny. Coraz więcej osób korzysta z tak zwanego prywatnie, co się nazywa po angielsku ładnie life coachingu, czyli coachingu, który pomaga w głębszej realizacji samego siebie w życiu. Jak zaczęliśmy we wrześniu sesję, w grudniu otworzyłam przewód doktorski, na czerwiec jest planowana obrona. Daje się pisać pracę, daje się pracować na etacie w firmie, daje się prowadzić własną działalność i jest się w domu. Ja te sesje coachingowe traktuję jako taki moment stop klatki. Porównuję to do jadącego samochodu, że gdy jedziemy szybko samochodem, widzimy pewne tylko większe takie kontury, większe zarysy, ale skupiamy się i fokusujemy się na naszej drodze. W momencie, gdy nagle ten samochód zatrzymujemy, okazuje się, że na drzewie są gałęzie, a na tych gałęziach wiszą liście. Nadszedł taki czas na zwrócenie większej uwagi na kulturę organizacyjną naszej organizacji, na poświęcenie większej uwagi tym aspektom miękkim integracji. I stąd nasze większe zainteresowanie takimi zagadnieniami jak zarządzanie, kultura organizacyjna instytucji, jej komunikacja wewnętrzna i gdzieś właśnie pomiędzy tymi obszarami pojawił się nam również coaching. Cele, które ja sobie wytyczałem, wydawały mi się już celami wystarczającymi, ale właśnie seria takiego coachingu prowokatywnego, gdzie podkręcaliśmy te cele, okazało się, że cele mogą być znacznie dalej, znacznie większe i bardziej rozbudowane. Chcieć, a chcieć to jest różnica. Wtedy wydawało mi się, te chcę to takie, że mi się uda, że kiedyś to zrobię, że kiedyś osiągnę ten cel, tak? Dzisiaj chcę, to znaczy realizuję. Byłam coachowana przez bardzo wiele lat i to, co mi daje, to mi daje spokój, pewność, prawo do błędu. Dostałem coś, co pozwala mi być prawdziwym, być zupełnie sobą. Na przykład na sesji klient lub zespół uświadomi sobie coś, co widać, że jest dla niego ważne. To daje niesamowitą taką energię i czuć sens. Mnie naprawdę ciekawią ludzie, czerpię z tego przyjemność, kiedy pracuję z innymi ludźmi. Oprócz tego jest to ogromne źródło inspiracji i jakby cały czas poznawania świata. Korporacja to też jest życie, to jest to jest organizm. Pierwszy proces coachingowy, który przeszłam wiele lat temu, będąc jeszcze menadżerem dużej organizacji, w okresie, kiedy spotykałam bardzo wiele wyzwań związanych z dużą zmianą w tej organizacji, on mi tak naprawdę pozwolił zrozumieć siebie, zrozumieć innych. Byłem wtedy odpowiedzialny za Polskę w jednej z firm. Byłem jej szefem. I moje comiesięczne wizyty u mojego, dziś myślę, coacha, a wtedy był to po prostu szef i przełożony, miały być poświęcone raportowaniu wyników, progresji, developmentowi, rozwojowi. A rozmawialiśmy o wszystkim, tylko nie o firmie. Po roku dowiedziałem się, że zostałem skierowany na drogę awansu. Kiedy poszłam na pierwszy warsztat coachingowy prowadzony przez amerykańskich wykładowców jeszcze w Polsce, to był program, który jest akredytowany przez ICF. To było tak, jakby ktoś uchylił mi drzwi do jakiegoś bardzo fajnego, bardzo jasnego, bardzo atrakcyjnego świata.
International Coach Federation jest największą na świecie organizacją skupiającą coachów. Sięganie po akredytowanego coacha to bezpieczna decyzja, między innymi dlatego, że człowiek, który przeszedł tą całą ścieżkę, wie co robi. Kodeks etyczny reguluje w kilkunastu punktach najważniejsze zasady dotyczące tego, jak coach pracuje z klientem. Pierwszą zasadą jest zasada poufności, w której wszystko, co odbywa się w relacji pomiędzy coachem i klientem, pozostaje między nimi. I to jest zasada święta. Aby uzyskać akredytację w ICF-ie należy spełnić 4 warunki. Trzeba przejść odpowiednie szkolenie coachingowe, trzeba mieć wypracowaną liczbę godzin z klientami. Następnie trzeba przejść przez proces mentor coachingu, czyli proces, w którym bardziej doświadczeni coachowie przyglądają się pracy coachów, którzy ubiegają się o akredytację i na koniec każdy coach, który ubiega się o akredytację, zdaje egzamin.